Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pokażę, jak przechowywać natkę pietruszki i koperek, aby dłużej zachowały świeżość. Sposobów jest naprawdę wiele, ale te są najlepsze. No to zaczynamy! Przede wszystkim, kupując zieleninę, należy wybrać najbardziej zieloną i jędrną, bez zażółceń. Z pęczka natki pietruszki zdejmujemy gumkę i ewentualnie folię, w którą jest zapakowana. Łodygi równo układamy w pęczek. Ostrym nożem obcinamy końcówki. I podobnie postępujemy z koperkiem. I usuwamy krótkie gałązki na końcu łodyg, tak aby nie było tam żadnych listków. Można je przeznaczyć na bieżąco do spożycia lub przechować w inny sposób, który pokażę na końcu filmu. Zielenina powinna być sucha, nie ma potrzeby jej wcześniej moczyć. A teraz potrzebna będzie wysoka, najlepiej wąska szklanka lub słoik i naczynia napełniamy zimną wodą do takiej wysokości, aby po włożeniu zieleniny listki nie zanurzały się w wodzie. I naszą zieleninę wkładamy do wody. A teraz potrzebne będą zwykłe worki foliowe. Worek foliowy nakładamy na pietruszkę, ale w taki sposób, aby jej nie pognieść. I na szklankę lub słoik zakładamy gumkę, tak aby folia przylegała do naczynia. Obcinamy mały róg worka foliowego i podobnie postępujemy z koperkiem. Należy przy tym pamiętać, aby wymieniać wodę na świeżą codziennie lub przynajmniej co drugi dzień. I tak przygotowane zioła wstawiamy do lodówki. Zioła powinny stać na wysokiej półce. W ten sposób natkę pietruszki możemy przechowywać przez około 7 dni, a nawet dłużej. I jeszcze jeden sposób. Umytą lub tylko wypłukaną w zimnej wodzie natkę pietruszki strzepujemy z wody. Ostrym nożem obcinamy łodygi. Szklany pojemnik wykładamy papierowym ręcznikiem. I wilgotną zieleninę kładziemy do pojemnika. Przykrywamy ręcznikiem papierowym, zamykamy pojemnik i wstawiamy do lodówki. A jakie Państwo macie sposoby na przechowywanie żywności? Chętnie przetestuję. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!